Ja nie wiem, udar jakiś czy coś, no nie wiem. Ratownicy zostają wezwani do mieszkania 80-letniej kobiety, która straciła przytomność. Karetkę wezwała sąsiadka, która opiekuje się starszą panią. Na szpitalny oddział ratunkowy policjanci przyprowadzają nastolatka. Chłopak mówi, że boli go w klatce piersiowej. Ale w galerii miał zdrowie kraść. Nastolatek czuje się coraz gorzej. Ból jest coraz silniejszy. Lekarze są przekonani, że chłopak nie udaje. Chłopak ma objawy zawału. Panie doktorze, to jest niemożliwe, on ma dopiero 15 lat. Starsza pani przywieziona na oddział nadal nie odzyskuje przytomności. Jest zaniedbana i schorowana. Halo, pani Mario? Jest niedożywiona i odwodniona. A co ty sobie wyobrażasz, że ja, Piotr i 3 dzieci i mama będziemy spać w jednym łóżku? Słuchaj, przecież znasz moją pracę, ja ciągle gdzieś wyjeżdżam, nie dam rady. Syn ani córka nie chcą zaopiekować się starszą, schorowaną kobietą, a jej stan ciągle się pogarsza. To musimy operować, nie ma na co czekać. Marcin tu jest, czy możesz jeszcze raz potwierdzić adres, bo nie ma żadnego kupułek 15. Czwartek, godzina 8:20. Tego ranka ratownicy medyczni zostali wezwani do samotnie mieszkającej Marii Kaźmierczyk. Nieprzytomną kobietę znalazła w jej mieszkaniu sąsiadka, która wiele się nie namyślając, natychmiast wezwała pogotowie. Kobieta ma 80 lat, dlatego pomoc musi dotrzeć na miejsce jak najszybciej. Ratownicy pod wskazany adres docierają po 20 minutach od chwili otrzymania zgłoszenia. Pani wzywała karetkę? Tak, ja wzywałam, bo sąsiadka zasłabła. Dobrze, że panowie już przyjechali, bo jestem w strasznych nerwach, nie wiem, co jej się stało. No. Uderzyła się, przewróciła się, co się stało? Ja nie wiem, bo ja tutaj miałam klucze do mieszkania, no i zastałam ją leżącą na podłodze, no. Nie wiem, proszę pana, zawał, nie zawał, ja nie wiem, udar jakiś czy coś, no nie wiem, w życiu nie widziałam, żeby tak leżała, no. Plackiem nieprzytomna jakaś, no. Słyszy mnie pani? Jak się pani nazywa? Tu mam klucze, on się nazywa Maria Kazimierczyk. Mieszka tu sama, no córka i syn gdzieś mieszkają w mieście. Skarżyła się ostatnio na coś? Proszę się przesunąć. No, wie pan, to ona tak no kwęka trochę, bo kwęka, no chodzę do apteki, to kupuję dla niej jakieś leki. A ja się nie znam, no tam leżą, tam na tych stoliczku leżą jakieś leki, takie to i kupuję. Bardzo niskie ciśnienie. Czekajcie, saturację zmierzymy jeszcze. Saturację. Jak się nazywa pacjentka? Maria Kazimierczyk. I tu sama mieszka, a syn i córka to mieszkają gdzieś w mieście. Ale tak słaby kontakt z nimi. Słaba saturacja, podamy tlen, chłopaki. Podczas badania 80-letnia kobieta powoli odzyskuje przytomność. Widać jednak, że jest kompletnie oszołomiona i bardzo słaba. Musi natychmiast zostać przewieziona do szpitala. Zabierzemy panią na oddział. Aha, do szpitala jakiegoś, tak? Tak. No, Proszę, może pani zaczeka w przedpokoju, tak, dobrze? oczywiście. To Dziękuję. jakaś kroplówka, jakieś zaszczyki, coś panowie ją będą jakoś ratować przecież. Proszę tam zaczekać. Tyle lat człowiek ją zna i tak. Przełożymy. Przełożymy panią. W tej chwili ratownicy nie są w stanie stwierdzić, dlaczego kobieta straciła przytomność. Jednak w przypadku osoby w tak zaawansowanym wieku nawet najdrobniejsza infekcja może być zagrożeniem dla jej życia. Kiedy pogotowie wiezie starszą kobietę na oddział ratunkowy, w izbie przyjęć pojawia się patrol policji z 15-latkiem zatrzymanym podczas kradzieży w galerii handlowej. Chłopak został przewieziony na oddział, ponieważ skarży się na ból w klatce piersiowej. Teraz pobiło? Pani Elżbieto. Dzień dobry, no już od was tu dzisiaj byli rano. Z Tak. facetem z bójki. Tak, symulant, ale musieliśmy go przywieźć. Tak? A co symuluje? Paluszek i główka, brzuch, iść nie może, ale w galerii miał zdrowie kraść. Dziecko się czepili. Słuchaj, co ci się dzieje? Boli. Ale co cię boli, brzuch? Nie. Tutaj wyżej. Tutaj? Słuchaj, tu jest szpital i są chorzy ludzie, więc jak coś symulujesz... Nie. Mnie naprawdę... Dobra, musimy go zabrać na badania, musimy go zabrać na wózku. Dobra, macie jego jakieś dokumenty? Tak, legitymację szkolną. Agnieszka, chodź szybciutko, zabierz wózek i zabieramy chłopaka na segregację, dobra?
Jak ty masz na imię? Marek. Marek. Stań spokojnie, pomalutku i pojedziemy na wózku na salę. Po krótkiej rozmowie z chłopakiem pielęgniarka Elżbieta Sułowska stwierdza, że stan chłopaka jest na tyle poważny, że musi trafić na salę segregacji, gdzie natychmiast zostanie przebadany przez lekarza. A ja idę do doktora Szewczyka. W pierwszej chwili pomyślałam, że chłopak coś przeskrobał i symuluje chorobę. To częste, gdy policja przywozi nam pacjentów. Najczęściej są to osoby z pobicia albo złapani na jakimś przestępstwie. Ale chłopiec wygląda naprawdę źle, ma duszności, skarży się na ból w okolicy klatki piersiowej. Kiedy 15-latek oczekuje na konsultację lekarską, policjantowi, który go zatrzymał, udało się skontaktować z rodziną chłopaka. Więcej nie mogę pani powiedzieć. Zabrali go lekarze. Badają go. Tak, czekamy na panią na izbie przyjęć. W tym momencie ekipa pogotowia przywozi na oddział ratunkowy Marię Kaźmierczyk. Kobietą od tej chwili będzie się zajmować dr Dominika Gajda. Za słaba w domu, możliwy uraz głowy. Przytomna, ale nie reaguje na pytania. Bardzo niskie ciśnienie 80/40. Słaba saturacja 91, podaliśmy tlen. Niski cukier, hipoglikemia 2,9. Ale mamy jakiś wywiad, karty pobytu w szpitalach, na co się leczyła No właśnie wcześniej? nic, pani mieszka sama, wzięliśmy tylko leki z mieszkania, tabletki na nasenność, na nadciśnienie. No dobrze, to chodźmy. To bardzo niedobrze, kiedy dostajemy starszego pacjenta bez historii jego wcześniejszych chorób. On mógł przecież przewlekle chorować, brać specjalistyczne leki. Ta kobieta wygląda na odwodnioną i skrajnie zaniedbaną. Zdejmij koszulkę, teraz lekarz cię zbada. Podczas gdy 80-letniej kobiecie pielęgniarki pobierają krew do podstawowych badań, 15-latek zatrzymany podczas kradzieży w sklepie musi zostać dokładnie zbadany przez doktora Roberta Szewczyka. Lekarz widzi, że chłopak jest przerażony swoim stanem i na pewno nie udaje choroby. Zwłaszcza, że już wstępne badanie wskazuje na to, że ma poważne problemy z sercem. Robimy EKG. Dobrze. Połóż się. Co przeskrobałeś? Nic. Może jeszcze gliniarze? Aha, czyli chodzi ci o to, żeby gliniarze odpuścili ci nic. Nie. Mnie naprawdę boli. Dokładnie w którym miejscu? W klatce. Nie możesz oddychać? Ciężko mi. Doktor Robert Szewczyk próbuje uspokoić chłopaka, dlatego rozmawia z nim bardzo spokojnie. Jednak sam z niepokojem oczekuje na wyniki badań EKG. To badanie ostatecznie potwierdzi, czy chłopak udaje, czy rzeczywiście jest chory. Poproszę. Szefie, można na moment? Fala Pardiego, cechy ostrego zespołu wieńcowego. Chłopak ma objawy zawału. Zawału? A ile on ma lat? 15. Wszyscy myśleli, że symuluje, bo przywiozła go policja, ale rzeczywiście jest arytmia i przyspieszona akcja serca. Połóż tak ręce. Doktor Szewczyk po raz pierwszy w swojej pracy stwierdza objawy zawału u 15-latka. Dlatego natychmiast konsultuje się z ordynatorem doktorem Piotrem Wójtowiczem. Także ordynator po słuchaniu pacjenta nie ma wątpliwości, że diagnoza doktora Szewczyka jest właściwa. Cholera, zawał. Szybko nitrogliceryna, aspiryna. Weronika, Venflon i morfina. Proszę pobrać krew do badania. Monitorujcie go, Robert. Troponiny sercowe. Proszę podpiąć monitor. Wszyscy myśleli, że udaje, ale on ma zawał. Dobrze, że szybko trafił na oddział. W takich przypadkach często decyduje czas. Teraz trzeba natychmiast zrobić rentgen klatki piersiowej. Kiedy lekarze ratują życie 15-latka, na oddział ratunkowy dociera jego siostra z mężem. Panowie na mnie czekają? A pani jest? Siostrą Marka Wójcika. Mam nad nimi opiekę, a to jest mój mąż. Ma pani jakiś dokument? Tak, oczywiście. Ale co się stało? Dlaczego on tutaj w ogóle się znalazł? Czy ktoś już w ogóle rozmawiał z lekarzami? Proszę panią, brat został przyłapany na kradzieży. Kradzieży? Marek coś ukradł? Co pan opowiada? Co się stało? Ochrona w galerii go zatrzymała. Musiała zajść jakaś pomyłka. Ja znam swojego brata. Panowie, przywieźliście chłopaka? Tak. Bardzo dobrze. Chłopak nie symuluje, zostaje z nami. Czyli zostawimy go u was, a pani dostanie wezwanie na przesłuchanie. Proszę zająć się bratem. Okej. Do widzenia. Proszę mi powiedzieć, czy pani brat wcześniej skarżył się na bóle serca? Serca? Nic mi nie mówił.
Nie, no skąd, ale co się stało? Podejrzewamy zawał. To praktycznie nie zdarza się w jego wieku. No, robimy badania, podajemy leki. Zawał? Panie doktorze, to jest niemożliwe, on ma dopiero 15 lat. Czy ja mogę się z nim zobaczyć? Zaczekajcie tutaj, ja zaraz do was wrócę. Wtedy pogadacie być może. Dobrze, dobrze. Jezu, Tomek, ukradł coś. Boskie. Marek? Ty to słyszałeś? To jest niemożliwe. Zawał w jego wieku? To jest jakaś kompletna bzdura. I jeszcze ta policja. Kiedy usłyszałam, że Marek coś ukradł, w ogóle nie mogłam w to uwierzyć. Wychowujemy go razem z mężem, nasi rodzice nie żyją. Ja wiem, że on jest teraz w trudnym wieku, no ale on nigdy czegoś takiego nie zrobił. Podczas gdy lekarze cały czas monitorują stan chłopaka z podejrzeniem zawału serca, dr Dominika Gajda po raz kolejny próbuje nawiązać kontakt z 80-letnią pacjentką, którą pogotowie przywiozło do szpitala. Kobieta nadal w pełni nie odzyskała przytomności. Pani Mario? Pani Mario, słyszy mnie pani? Pani Mario? Szefie, mogę prosić na chwilę? No. Pacjentka jest bez kontaktu, ale źrenice ma równe, okrągłe. Prawidłowo reaguje na światło, jednak gołym okiem widać, jak ona jest zaniedbana. Zaraz jej cewnik założymy. Ciśnienie 80/40, niskie. No, podałam dożylnie paracetamol, 500 ml płynów infuzyjnych. Ma też bliznę po wycięciu woreczka żółciowego. Przepuklina. Tak, ale nie uwięźnięta, nie ma też niedowładów kończyn. Jednak po prawej stronie nad polami płucnymi są jakieś trzeszczenia. Dobrze, zróbcie rentgen, ale przy łóżku nie przewoźcie pacjentki, dobrze? Oczywiście. Proszę przywieźć rentgen. Dobrze. I co, jest lepiej? Pani Mario? Pani Mario, słyszy mnie pani? Pani Mario? Halo, pani Mario? Pani Mario? 15-latek z podejrzeniem zawału serca przyłapany na kradzieży w sklepie nadal jest w ciężkim stanie. Może to narkotyki albo jakieś powikłanie poinfekcyjne. Lekarze nie mogą znaleźć przyczyny, skąd u tak młodego chłopca wziął się zawał. Jeśli szybko nie ustalą, co powoduje taki stan chłopca, nastolatek umrze. A temperatura? Zaniedbana i schorowana 80-latka nadal nie odzyskała przytomności. Na oddział przyjeżdża córka. Przywieziono tu moją mamę, to może być coś pilnego. Kobieta nareszcie odzyskuje przytomność i chce widzieć się z córką. Córka. Mamo. Kobieta czuje się winna, że zostawiła matkę, a jednocześnie kłóci się z bratem, kto ma się zająć staruszką. A co ty sobie wyobrażasz, że ja, Piotr i 3 dzieci i mama będziemy spać w jednym łóżku? Ja nie wiem, udar jakiś czy coś, no nie wiem. Ratownicy zostają wezwani do mieszkania 80-letniej kobiety, która straciła przytomność. Na szpitalny oddział ratunkowy policjanci przyprowadzają nastolatka, który kradł w galerii handlowej. Chłopak mówi, że boli go w klatce piersiowej. Przechodzi dokładne badania. Jego stan jest ciężki. Szefie, można na moment? Chłopak ma objawy zawału. Zawał w jego wieku? To jest jakaś kompletna bzdura. Starsza kobieta wkrótce odzyskuje przytomność, jednak jej stan nie poprawia się. To bardzo niedobrze, kiedy dostajemy starszego pacjenta bez historii jego wcześniejszych chorób. Pani Mario? Kobieta jest zaniedbana. Wygląda na to, że nikt nie interesuje się jej losem i nie opiekuje się nią. Nie trzeba żadnych badań, żeby zobaczyć, jak ta pacjentka jest zaniedbana. Dodatkowo nie możemy się z nią porozumieć. Niepokoją mnie te trzeszczenia w płucach. Podejrzewam, że to jest zapalenie płuc. Starsza pacjentka z objawami kompletnego wycieńczenia organizmu zostaje natychmiast przewieziona na rentgen płuc, a w tym czasie na oddział ratunkowy dociera jej córka z mężem. Ale przepraszam, ja stoję w tej kolejce, ja to długo Ale stoję, ja naprawdę. chciałam Ja tylko wiem, ale o coś wszyscy zapytać. tak mówią. Proszę do kolejki. Słuchaj, Piotr, stań tutaj, nie będziemy przecież stać całą wieczność, ja się pójdę czegoś dowiedzieć. Wyciągnęłaś mnie z pracy. Słuchaj, załatw to sama, ja muszę wracać do roboty. Och, jesteś, stój tu na chwileczkę. O, przepraszam, Ja nie mam teraz ale ja czasu się dzwonić. chciałam dowiedzieć, dzwoniła do mnie sąsiadka, przywieziono tu moją mamę, to może być coś pilnego. Nazwisko mamy. Maria Kaźmierczyk. Kojarzę pacjentkę. Proszę zaczekać, lekarz zaraz wyjdzie. do Dobrze, państwa. dobrze. Słuchaj, Piotr, zaraz przyjdzie lekarz. A? Kiedy? Słuchaj, załatwiłam, zrobiłam co mogłam. Ty mnie nawet nie denerwuj. Do Roberta dzwoń. W końcu to twój brat, a jej syn. Och, Piotr! Ja muszę wracać do roboty. On tu powinien stać w tej kolejce. Och, Piotr! Jolka, ja muszę iść. Przepraszam bardzo. Ja wychodzę. Sama to za. Coś się tak drze. Boli mnie. Kiedy córka pani Marii dzwoni do brata, w izbie przyjęć bezdomny z urazem głowy odmawia udania się na badanie tomograficzne.
Od rana z nim same Nie chcę tu być. Gdzie? Gdzie mnie wiedziecie? Na prześwietlenie jedziemy. Nie jadę. Słuchaj, jak się nie uspokoisz, to ja zadzwonię po policję. Jak cię tu przywieźli, to cię mogą odwieźć, tak? Spokój będzie? Gorzej niż z dzieckiem normalnie. No, ja takiego dziecka to nikomu nie... Słuchaj, Robert, dzwonię z SOR-u, mama tutaj jest w szpitalu. Przyjeżdżaj szybko, bardzo cię potrzebuję. Tak, będę czekać. Czekam w przychodni. Kiedy zdenerwowana córka czeka na brata i próbuje dowiedzieć się czegoś o stanie zdrowia swojej matki, doktor Dominika cały czas sprawdza, czy stan pacjentki po podaniu leków chociaż trochę się poprawił. Wysoka, 38,2. Ciśnienie 40/80, dalej niskie. Moczu prawie nie ma, ono jest odwodnione. Proszę mi powiedzieć, jak już będą wszystkie wyniki badań i zdjęcia, dobrze? Dobrze, dobrze. Pani Mario? Pani Mario, słyszy mnie pani? Pani Mario? Halo, pani Mario? Córka, Słucham? proszę zadzwonić, zawiadomić. Nikt nie wie, że tu jest. Dobrze, pani Mario, dobrze, ja się wszystkim zajmę. Dobrze, proszę teraz leżeć i odpoczywać. Tak? Pracuję w tym zawodzie 7 lat. Wiele rzeczy widziałam, ale zawsze robi mi się przykro, kiedy widzę kogoś tak zaniedbanego. Umyłyśmy tę pacjentkę. Była brudna. Chyba nikt się nią nie zajmuje, a niewiele może zrobić wokół siebie. Jest niedożywiona i odwodniona. Tymczasem dr Szewczyk cały czas obserwuje swojego pacjenta. Po 15 minutach podane leki zadziałały i chłopcu nie zagraża na razie żadne niebezpieczeństwo. Nie przejmuj się, jesteś już bezpieczny, wszystko będzie dobrze. Twoja siostra przyjechała. Wie o policji? Myślę, że wie. Oni ją przywieźli. Bez sensu. Będzie się mnie czepiać. Tak, też myślę, że bez sensu kraść w sklepie. Słuchaj, bolało cię już kiedyś w tym miejscu? No bolało. Raz czy powtarzało się? Kilka razy. Mówiłeś o tym komuś? A po co? Pobolało i przestało. No jak widzisz, nie przestało. Zostaniesz u nas trochę. Powiem twojej siostrze. Teraz dr Szewczyk chce uspokoić rodzinę pacjenta i przekazać im informacje o stanie jego zdrowia. Ale przede wszystkim musi dowiedzieć się, co doprowadziło do zawału serca u tak młodego chłopca. Okazuje się, że wcześniej miał bóle serca, ale to zlekceważył. Skąd się to u niego wzięło? Może to narkotyki albo jakieś powikłanie poinfekcyjne. No też myślałem, że to zapalenie osierdzia, ale wszystko wskazuje na zawał. Ty pogadaj z jego matką. Z siostrą. Siostrą? Słuchaj, albo z lekarzem rodzinnym. Musiał coś zauważyć, to się nie wzięło znikąd. Są już wyniki badań. Dziękuję. Na razie z badań rentgenowskich nie wynika, żeby sylwetka serca była powiększona, ani żeby były jakieś stany zapalne w płucach. No, pacjent jest stabilny, ale niebezpieczeństwo wciąż istnieje. Nadal nie znamy przyczyny jego stanu. Tymczasem w izbie przyjęć siostra chorego chłopca i jej mąż ciągle czekają na rozmowę z lekarzem. Kobieta jest załamana i obwinia siebie za to, co przytrafiło się jej bratu. Jestem. Myślałam, że już jest dorosły, że sobie poradzi. Marta, robimy co możemy. Poza tym on nie jest już dzieckiem i też nie możesz mu na głowie cały czas siedzieć. Ale zmienił się, nie zaprzeczysz. Kilka razy już mi tak odpyskował, że aż zgłupiałam. Nie mówiłaś. A byłoby jeszcze gorzej. No co ty, Marta? No przecież ja potrafię z nim rozmawiać. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Idzie doktor. Panie doktorze, czy ja się mogę zobaczyć z Markiem? Jak on się czuje? Jego stan jest stabilny, podajemy mu leki. Proszę mi powiedzieć, czy pani brat na coś chorował ostatnio? Nie, skąd? Zaraz. Przecież ty byłaś z nim u lekarza ostatnio. Zapalenie spławek miał. No i wysypkę. No, trochę obsypało go na rękę. Pewnie coś zjadł, ale dostał, macie mu przeszło. Rozumiem, że byliście państwo u lekarza rodzinnego. Tak, oczywiście. Chciałbym z nim porozmawiać. Uwaga. Przepraszam. Proszę dzwonić. Ma pan numer do niego? Tak, już. Halo? Mówi Tomasz Jonik. Chciałbym rozmawiać z doktorem Zdebskim. Rozumiem. Ma pacjentów. No dobrze, no w takim razie proszę o kontakt, jak doktor będzie wolny, dobrze?
Proszę panią, mają państwo do nas numer telefonu w kartotece. Dobrze. Do widzenia, dziękuję. No, odzwonię. Dobrze, jak tylko oddzwonią, zawiadomicie pielęgniarkę, która mnie natychmiast zawoła. Dobrze. To bardzo ważne. Oczywiście. Doktor Szewczyk musi teraz jak najszybciej skonsultować się z lekarzem rodzinnym, bo od tego może zależeć, czy uda się uratować pacjenta. W tym samym czasie 80-letnia pani Maria zostaje przeniesiona na salę obserwacji. Doktor Dominika Gajda pozwoliła jej córce zobaczyć się z mamą. Mamo? Mamo, dzień dobry. Mamo, mamo kochanie. Dzień dobry, mamo, już jestem. Mamo, słyszysz mnie? Mamo kochana, przyjechałam do ciebie. Mamo. Jestem, kochanie. Przyjechałam, jak tylko sąsiadka dała mi znać. Oni mi tu mówią, że ty się w ogóle nie odzywasz. Co jest, mamo? Co się dzieje? Mamo. Powiedz mi o dzieciach. Ach, mi broją tak jak zwykle. Madzia się dobrze uczy, a Jaś jest jak zwykle roztargniony, a Ania nie lubi przedszkola. Nie widziałam ich dawno. Wiem, mamo, że dawno ich nie widziałaś, ale Piotr całymi dniami pracuje. Wiem, córeczko. Mamo kochana, a jak ty się czujesz? Dobrze się tobą opiekują? Dobrze, powiedz mi, mamo kochana. Ale wiesz co? Zrobimy tak. Ja teraz pójdę do lekarza, dowiem się wszystkiego i zaraz do ciebie wrócę. Dobrze? Tak. Dobrze? Tak. Zaraz wrócę, mamo kochana. Tak. Czekaj. Tak. Przepraszam, siostro. Chciałam się dowiedzieć o stanie mojej mamy. Kiedy ją widzę w tym stanie... Przepraszam. Zadzwoniłam do brata. Teraz, kiedy mama choruje, musimy być razem. O której dzwoniłam do Tymczasem w szpitalu wreszcie pojawia się długo oczekiwany przez siostry brat, syn starszej pacjentki. Na mojej głowie. Musisz mi czasami pomóc. Powiedz mi lepiej, co z mamą? Co właściwie jej jest? Nic nie wiem, robią jej dalej badania. Lekarze nic ci nie mówili? No właśnie, nie mogę się tutaj niczego dowiedzieć. A ty co? Masz czas? No mam. Tak. Pół godziny później dzieci pani Marii ciągle czekają na rozmowę z doktor Dominiką. Syn pani Marii jest coraz bardziej zdenerwowany. Ja panu nic nie powiem, bo nic nie wiem. Musi pan informować się u lekarza, który przyjmował pana mamę. Niestety, no nic panu nie poradzę. Słuchaj, ja tu chyba zrobię jakąś awanturę, wiesz? Ileż można czekać? Tak, ale ty się naczekałeś. Ja tutaj siedzę od całego rana. A dobrze, ty sobie Czekaj, idzie pielęgniarka. Dzień dobry, przepraszam. Ja jestem córką Marii Kaźmierczyk. Chciałam prosić o jakieś informacje. Jestem tu od samego rana. Dobrze, proszę moment zaczekać, zobaczę, czy pani doktor jest wolna. Dobrze. No widzisz, tak trzeba załatwiać sprawy. Jakbyś Mądra był się razem znasz. ze mną od rana, to byś widział. My też byśmy już dawno wszystko załatwili. Ty nie bądź taka mądra, dobrze? No. O, idzie pani doktor. Dzień dobry, jestem córką Marii Kaźmierczyk. Chciałam prosić o jakieś informacje. A ten pan to kto? A to jest mój brat Robert. Dzień dobry. Państwa mama ma zapalenie płuc. Zapalenie płuc? Zaziębiła się? Przecież ona z domu nie wychodzi. Proszę pana, w jej wieku to nie jest takie proste. Ona ma anemię i niewydolność nerek. I dodatkowo powiem państwu, że jest bardzo zaniedbana. Ale to jest niemożliwe. My wszystko robimy, co w naszej mocy. Przecież ma sąsiadkę. Proszę pani mama jest zaniedbana, niedożywiona, odwodniona i z higieną jest dramatycznie. To niemożliwe, proszę panią. To niemożliwe, przecież ma co jeść. A mama zostanie w szpitalu? Oczywiście, że zostanie. Przecież musimy ją wyprowadzić z tego stanu, a państwo niech tutaj zaczekają. Nie mogę mamy zabrać do siebie. Mąż całymi dniami pracuje, a przy trójce dzieci jest tyle zajęć. I jeszcze to mieszkanie takie nieduże. Staram się, żeby mamie niczego nie brakowało. Jest sąsiadka, która mamie pomaga. Niedożywiona, mój Boże. Pewnie nawet nie powiedziała, że jest głodna. Ale zawsze mogła do mnie zadzwonić. Córka i syn pani Marii nie dopuszczają do siebie myśli, że to oni są odpowiedzialni za dramatyczny stan zdrowia swojej matki. Tymczasem pacjentka dr Dominiki niespodziewanie zaczyna się skarżyć na ostre bóle brzucha. Doktor Gajda natychmiast prosi o konsultację ordynatora oddziału doktora Piotra Wójtowicza. Dominika, co się dzieje? Podczas badania stwierdziłam pacjentki przepuklinę. No to pamiętam. No tak, ale proszę zobaczyć, jest obrzęk, zdęty brzuch. No ale przepuklina nie była uwięźnięta. Nie.
Tak, przepuklina uwięzła. Stan zapalny się poszerza. Co, jakie ona ma wyniki? Sekundkę. Pogorszenie się stanu zdrowia pacjentki bardzo niepokoi ordynatora. W takich przypadkach trzeba działać natychmiast, ponieważ u osób w tak zaawansowanym wieku może to spowodować bezpośrednie zagrożenie ich życia. To musimy operować, nie ma na co czekać. Przygotujcie pacjentkę, ja dzwonię na blok. Dobrze, dobra. Iwonko, butla z tlenem, monitor przenośny szybciutko. O, dzień dobry, Wójtowicz. Będę potrzebował trójkę. 36,6. Takie niespodziewane powikłania są najgorsze. Uwięźnięcie przepukliny może doprowadzić do martwicy fragmentu jelita, zapalenia otrzewnej, wstrząsu septycznego i śmierci. Jeszcze kilka godzin temu wydawało się, że wystarczy doprowadzić do porządku parametry zdrowotne pacjentki i leczyć to zapalenie płuca. Teraz niezbędna okazuje się natychmiastowa operacja. Tymczasem dzieci starszej pani ciągle się kłócą. W tym momencie jeszcze nie wiedzą o czekającej ich matkę operacji. Głupiałeś? Zostawiasz mnie tutaj z tym wszystkim? Przecież słyszałaś, ona tu zostanie, tak? No Więc po tak. co? Więc po co mam tu siedzieć? Bez przerwy do mnie z pracy wydzwania, ja stąd wychodzę. A ile ja tu godzin jestem? A dzieci mam same w domu. I jak ty sobie myślisz? Jak ja to wszystko załatwię? Przepraszam. Muszę państwa zawiadomić, że matka będzie miała operację. Operację na zapalenie płuc. Proszę pani, ona ma przepuklinę, w której wywiązał się stan zapalny. Zabieg jest konieczny. Mój Boże, a gdzie ona teraz jest? Już na sali operacyjnej, ale proszę się nie martwić, ona jest w dobrych rękach. Pani doktor, a jak możemy się z nią skontaktować, zobaczyć? Mogę państwu pokazać, gdzie jest poczekalnia. Tam Bardzo zaczekacie, prosimy. dobrze? Proszę pójść prosto, skręcić w prawo i tam sobie możecie państwo usiąść. Dziękujemy pani. Proszę bardzo. No, tego się naprawdę nie spodziewałam. To już wszystko zaczyna mnie po prostu przerastać. I jeszcze ten mój brat, nieodpowiedzialny, zajęty tylko własnymi sprawami. A przecież teraz mamą ktoś będzie musiał się zająć. Ona tak szybko nie pozbiera się po tej operacji. W pokoju lekarzy dr Szewczyk ma przerwę w dyżurze. Otrzymał już wyniki podstawowych badań swojego pacjenta. Nadal nie wskazują one jednak na przyczyny zawału 15-latka. Jak tam młodociany przestępca? Są wyniki badań. Czyli tak, narkotyki wykluczyłeś. Troponiny. No z tego, co tu wygląda, to zawał jest. Co mu dajesz? Czego typowo jak przy zawale. Plus morfina przeciwbólowo. Rozmawiałeś z rodziną? Twierdzą, że wcześniej nie chorował. Mówią, że tydzień temu miał zapalenie spojówek. Spojówek? Na lekarz rodzinny? Dopiero będę rozmawiał. Dobra, do ustalenia przyczyn zawału zostaje u nas. Przepraszam, doktorze, siostra Marka Wójcika prosi pana. Właśnie rozmawia z lekarzem rodzinnym. Kiedy ordynator oddziału przygotowuje się do operacji przepukliny pani Marii, dr Szewczyk ma nadzieję, że rozmowa z lekarzem rodzinnym pozwoli mu w końcu rozwikłać zagadkę przyczyn choroby jego pacjenta. O, witam pana doktora. Dziękuję bardzo. Proszę, doktor dzwoni. Dzień dobry, doktorze. Robert Szewczyk. No tak, właśnie. Tak, potrzebuję informacji. U chłopaka stwierdziliśmy zawał. No tak, bez wątpienia. No wiem, że dziwne. Proszę mi powiedzieć coś o jego wysypce. Tak, i spojówki. Aha, rozumiem. No dobrze. Nie, to powinno wystarczyć. To powinno. Bardzo mi pan pomógł. Dziękuję. Oczywiście. Oczywiście, dziękuję. I co, doktorze? Myślę, że mamy ważne informacje. Przepraszam państwa, No ale zaraz, panie doktorze, no kiedy będziemy mogli do niego wejść? Proszę o cierpliwość. Teraz nie mogę. Rozumiem rodzinę, chcą jak najszybciej zobaczyć chłopca, jednak w tej chwili najważniejsze jest, żebyśmy ustalili ostateczną diagnozę i poznali przyczyny zawału kogoś, kto ma 16 lat. Po rozmowie z lekarzem rodzinnym dowiedziałem się, że tydzień temu Marek miał nie tylko wysypkę, ale również wysoką temperaturę, ostre zapalenie śluzówek jamy ustnej, a także obrzęk dłoni. To bardzo ważne informacje, ponieważ jego stan może być efektem powikłań po wcześniej przebytej chorobie. Lekarz chłopca nie wiedział, co mu jest, a Marek nie skarżył się na ból klatki piersiowej. Mów, słucham cię. Spojówki, wysypka, gorączka. Lekarz rodzinny nie wiedział, co mu jest.
Zapisał maść na wysypkę i wszystko szybko dosyć ustąpiło. To musi być jakieś powikłanie po anginie. Szefie, wygląda mi to na Kawasaki. Zapalenie naczyń wieńcowych? No tak, choroba powoduje powstawanie zmian tętniakowych i niedotlenienie serca. Zgadzam się z Robertem. Panowie, Kawasaki występuje u dzieci do 5. roku życia. Niekoniecznie znam przypadki u starszych dzieci. A tu mamy uszkodzenie mięśnia sercowego, które prowadzi wprost do zawału. Dobra, jaka decyzja? Zrobię echo serca i będziemy mieli jasność, czy są zmiany tętniakowe. Róbcie. Zespół Kawasaki to bardzo rzadka choroba, a jej objawy są często łagodne i ustępują same bez leczenia. Jednak w 25% przypadków dochodzi do powikłań, powstania tętniaków, zapalenia naczyń wieńcowych, zapalenia mięśnia sercowego, zawału, a nawet śmierci. Niestety jest prawdopodobne, że chłopak przeszedł tę chorobę. Przepraszam cię bardzo. Robert, słuchaj, w poczekalni jest siostra tego pacjenta, tego chłopaka i cały czas mnie prosi, żeby wejść tam do niego. No nie wiem, co mam już mówić jej. Słuchaj, nie znam jeszcze przyczyny jego zawału. No, dopóki nie będę miał wszystkich wyników, wolałbym nie konfrontować go z rodziną. Jezu, no to co ja mam mówić? No nie wiem. Nie mam pojęcia już. Panie doktorze, mamy echo serca. Super. No, naczynia wieńcowe, są tętniaki. No to Kawasaki, no miałem rację. Podajemy pacjentowi immunoglobulinę. Dobrze. Słuchaj, do godziny powinni się z nim No zobaczyć. to dobra, idę, super. Wszystko jasne. Zawał u chłopaka był powikłaniem po wcześniej przebytej chorobie Kawasaki. Podaliśmy już odpowiednie leki, chociaż martwi mnie, że nie dostał ich wcześniej. Kiedy dr Szewczyk ostatecznie ustabilizował stan 15-latka i rozpoczął jego leczenie, zaczęła się operacja przepukliny pani Marii. Jej córka i syn bardzo się martwią ciężkim stanem jej zdrowia. Jednocześnie mają świadomość, że po wyjściu ze szpitala ich matka będzie wymagała stałej opieki. Robert, weźmiesz mamę do siebie. No i co, i będzie w domu sama siedzieć? Na dodatek nie znam żadnych sąsiadów chętnych do pomocy. A co ty sobie wyobrażasz, że ja, Piotr i 3 dzieci i mama będziemy spać w jednym łóżku? Słuchaj, przecież znasz moją pracę, ja ciągle gdzieś wyjeżdżam, nie dam rady. Wiesz co? Jest mi niedobrze, jak na ciebie patrzę. 15-latek z zawałem serca czuje się lepiej, jednak ciągle jego stan jest bardzo poważny. Stabilny, teraz możecie porozmawiać. Na oddziale cały czas są z nim siostra i jej mąż. Myśmy zrobili swoje, reszta należy do was. Zaniedbana 80-latka przechodzi trudną operację. Lekarze ratują jej życie, a jej dzieci nadal nie mogą dojść do porozumienia. Kto zajmie się matką? Mogłaby spokojnie wziąć mamę do domu, tak? Pani Maria jeszcze zostanie troszkę w szpitalu. Rozmawiałam z ordynatorem już na ten temat. Ja mam nadzieję, że zdaje sobie pani sprawę. Dzieci starszej kobiety muszą zdecydować, kto zaopiekuje się chorą. Oboje uważają, że nie mają warunków, by wziąć do siebie niedołężną matkę. Ratownicy zabierają z mieszkania 80-letnią kobietę. Karetkę wezwała sąsiadka, która opiekuje się starszą panią. Na szpitalny oddział ratunkowy policjanci przyprowadzają nastolatka, który kradł w galerii handlowej. Chłopak mówi, że bardzo go boli w klatce piersiowej. Chłopak ma objawy zawału. Pani Mario! Starsza kobieta odzyskuje przytomność, a na oddział przyjeżdżają jej dzieci. Dzwoniła do mnie sąsiadka, przywieziono tu moją mamę, to może być coś pilnego. Nazwisko mam. Wkrótce lekarze decydują się operować staruszkę, bo jej stan gwałtownie się pogarsza. Teraz liczy się każda minuta. Kobieta może w każdej chwili umrzeć. W tym czasie jej dzieci na szpitalnym korytarzu kłócą się, kto ma zająć się schorowaną matką. Jest mi niedobrze, jak na ciebie patrzę. Siostra jest na mnie wściekła, ale dokładnie zna moją sytuację. Mnie nigdy nie ma w domu. Ach, z wielkością swojego mieszkania też przesadza. My z mamą w jednym pokoju z kuchnią się wychowywaliśmy i dało się. Mogłaby spokojnie wziąć mamę do domu, tak? U mnie to żadne rozwiązanie. Im dłużej trwa operacja pani Marii, tym bardziej jej córka i syn są zdenerwowani. Wiedzą, że opieka nad chorą matką będzie wiązała się z wielkim wysiłkiem, a żadne z nich nie chce brać na siebie tak dużego obowiązku. Słuchaj, może kogoś zapytać? No ale co? Na blok operacyjny wejdziesz? No ale ile taka operacja może trwać? O, specjalista się znalazł. Jak skończą, to nas zawiadomią. O, idzie pan doktor.
Panie doktorze, my jesteśmy rodziną Marii Kaźmierczyk. Przepraszam, ale nie mam teraz czasu, spieszę się. Ale panie doktorze... Później, dobrze? No. No i co? O, chyba ten pan doktor, co mamę operował. Tak. Panie doktorze, my jesteśmy rodziną Marii Kaźmierczyk. No, dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze, co z mamą? No, operacja się udała. Państwa matka miała dużo szczęścia, że była u nas, kiedy się atak nasilił. No tak, ale jak ona się czuje teraz i co mamy robić? No, wybudzamy ją, to chwilę potrwa, także z odwiedzinami musicie chwilę poczekać. Myśmy zrobili swoje, reszta należy do was. To znaczy? No, matka będzie potrzebowała opieki, to dobrej opieki, poleży niestety. Proszę skontaktować się z dr Dominiką Gajdą, dobrze? Dobrze, dziękujemy. Wynajmiemy pielęgniarkę. Pielęgniarkę? Tak, i mama będzie mogła zostać u siebie. Tam jej będzie najwygodniej. A ty wiesz, ile taka pielęgniarka kosztuje? Ile takie pielęgniarki biorą za godzinę, za dzień, za tydzień? A w nocy? No i jeszcze w nocy. No to trzeba będzie policzyć. Wiesz co, ty zostań tutaj, a ja się skontaktuję z... Dzieci pani Marii nie podejmują decyzji, co zrobią z matką po jej wyjściu ze szpitala. Teraz, kiedy stan jej zdrowia jest stabilny, każde z nich chce jak najszybciej wrócić do domu. Ja tylko na chwileczkę do pani doktor, dobrze? Dzień dobry, pani doktor, ja tylko na chwilkę, dobrze? Proszę. Dzień dobry, pani doktor, chciałam bardzo podziękować za opiekę nad mamą. Pani mama jest już na oddziale. Pani Maria jeszcze zostanie troszkę w szpitalu. Rozmawiałam z ordynatorem już na ten temat. Ja mam nadzieję, że zdaje sobie pani sprawę z tego, że ona nie może już dłużej mieszkać sama, prawda? Tak, Jej rozmawiałam. stan naprawdę na to nie pozwala. Ona potrzebuje bardzo troskliwej opieki. Tak, rozmawiałam już z bratem na ten temat. Musimy po prostu to jeszcze przemyśleć i coś w tym Oczywiście. kierunku zrobić. Ale ja już się teraz bardzo spieszę. Dzieci mam tyle godzin same w domu, a ja jeszcze wrócę do mamy. Bardzo dziękuję pani Dobrze, doktor. dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Pani Maria musi teraz liczyć na swoje dzieci. Ja wiem, to jest zawsze obciążające dla rodziny, ale ona przeszła naprawdę bardzo poważną operację. Minie jeszcze trochę czasu, zanim uda nam się wyprowadzić ją z anemii i podleczyć nerki. Ale przecież dla pacjenta najważniejsze jest to, w jakiej atmosferze dochodzi do zdrowia. Doktor Robert Szewczyk nareszcie pozwolił rodzinie odwiedzić swojego pacjenta. Kobieta cieszy się, że brat wraca do zdrowia, ale ciągle jest rozżalona. Nie może zrozumieć, dlaczego jej brat, któremu po śmierci rodziców poświęcała tyle uwagi, został zatrzymany na kradzieży w sklepie. Cały czas tu byliśmy, ale nie pozwolili nam wejść. Doktor mówi, że chodzisz już na prosto. A oni? Kto? Ci gliniarze. Poszli. Ale Marek, ja tego nie rozumiem. Mój brat złapany jak złodziej. No i siostra... Co ci w ogóle odbiło? Co ty chciałeś ukraść? Bzdura taka. Jaka bzdura, chłopie? Policja cię tu przywiozła. Nie. Mówię, że to głupie. Grę chciałem. Premiera była. Nie miałem kasy. Co miałem zrobić? Wiesz co, no faktycznie mądre to nie było. No przecież wiesz, że mogłeś przyjść do mnie. Co wy, no? Ja do was cały czas po kasę Przestań. Wolisz kraść? Przepraszam was. Co teraz zrobimy? Spokojnie, damy radę. W sklepie pójdziemy, pogadamy, jakoś to załatwimy. No ale ty musisz to na klatę wziąć, dobra? Okej. Najpierw to wiesz, wyzdrowiej chłopie. Posłuchajcie, ja idę na chwilę do doktora, za chwilę przyjdę, dobrze? Siostra wybaczyła bratu jego zachowanie. Teraz chce jeszcze od doktora Szewczyka dowiedzieć się, czy jego zdrowiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo i czy mogła w jakiś sposób zapobiec pojawieniu się choroby. Gdzie doktor? Rozmawiamy, wiesz? Witam, dzień dobry. Panie doktorze, czy my mogliśmy coś zrobić? To wyglądało niegroźnie. Myślałam, że się po prostu zatruł. Przecież byliśmy u lekarza. Tak, to naprawdę bardzo rzadka choroba i zazwyczaj zdarza się u dużo młodszych dzieci. No widzisz, Marek, braciszku? Jeszcze nie jesteś taki dorosły, jak ci się wydaje. No dobrze, no ale co dalej, doktorze? Pacjent będzie teraz przeniesiony na oddział, zostanie z nami jakiś czas. Opieka kardiologiczna jest konieczna, ale będzie zdrów. Dziękujemy, doktorze. Dziękuję bardzo. Przepraszam państwa, obowiązki. Jasne, dziękujemy. Prawdę mówiąc, chłopak miał dużo szczęścia. To nie musiało się tak skończyć. Komplikacje po Kawasaki bywają groźne. Tu na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Również dlatego, że chłopak szybko trafił na oddział. Ta kradzież to najgłupsza rzecz, jaką mogłem zrobić. Naprawdę było mi tak wstyd, jak siostra i Tomek przyszli do szpitala, że nie mogę tego opisać.
Marek Wójcik już drugi tydzień jest na oddziale szpitalnym. Jego zdrowie wciąż wymaga leczenia farmakologicznego i stałego nadzoru kardiologów. Jednak w przyszłym tygodniu jego siostra spodziewa się, że Marek zostanie wypisany ze szpitala. Wszystko wskazuje na to, że odzyska zdrowie i sprawność fizyczną. Ojejku, dziękuję, no pewnie. No to piona. Tyle kłopotów ze mną. Sąsiadka. Lekarze. Córka przyjechała. Może wnuczków przywiezie. Tak bym chciała je zobaczyć. Maria Kaźmierczyk nadal przebywa na oddziale szpitalnym. Czuje się już znacznie lepiej, a wiele dolegliwości ustąpiło. Wciąż jednak nie wstaje z łóżka. Od operacji nie odwiedziło jej żadne z dzieci. Mimo interwencji dr Dominiki nie udało się skontaktować z córką kobiety ani z jej synem. Po opuszczeniu szpitala Maria Kaźmierczyk zostanie umieszczona w domu opieki społecznej. Przepraszam, państwo są lekarzami? Moja mama miała jakiś atak, proszę jej pomóc, proszę. W środku nocy na oddział ratunkowy prosto z wesela przyjeżdża młoda para wraz z matką panny młodej, która bardzo źle się poczuła. Pewnie, że też bym wolała zostać na swoim własnym weselu, ale jak coś by się stało mamie, w życiu bym sobie tego nie darowała. Przepraszam bardzo, to co ja mam tu zrobić, żeby ktoś się mną zająć? Mam tu zemdleć? Chwileczkę, powoli, ma pacjentkę. Na oddziale pojawia się też młody człowiek. Jest przekonany, że jest ciężko chory. Chce zmusić lekarzy, żeby dokładnie go przebadali, bo jest pewny, że umiera. Czy słusznie obawia się o swoje życie? Skąd wy w ogóle macie wódkę? Jarek przywiózł z wesela, nie? Pierdziele, jaki do szpitala? Czy wyście powariowali? Podczas gdy młodzi weselnicy awanturują się przed szpitalem, matka panny młodej przechodzi badania mające ustalić, co jej dolega. Kobieta mimo ciężkiego stanu nie chce zostać na oddziale. Nalega, by wrócić na wesele. Co się z nią stanie, gdy opuści szpital? Mamo,